Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym wydaniu specjalnych smokopiłkowych wiadomości. Tak się składa, że ostatni raz, kiedy w ciągu 2 tygodni 2 razy założyłem koszulę, to było w 2016 roku, jak pisałem matury, ale mam dla was garść ekscytujących informacji. Większość z nich jest nieoficjalna, ale zacznę od tej oficjalnej, która sprawia, że nawet mój Rakshi Turak nie może się powstrzymać z ekscytacji. Znamy premierę, a w zasadzie datę premiery Dragon Ball Daima, nie tylko jeśli chodzi o dzień, ale również o godzinę. Jest to 11 października o godzinie czasu japońskiego 23:40, co oznacza, że czasu polskiego jest to 16:40. 11 października jest to ten sam dzień, kiedy wszyscy ci śmiertelnicy zwykli, którzy nie kupili wersji przedpremierowej Sparking Zero, też będą mogli w końcu zagrać w tę grę. Tak się składa, że ostatnio jak powiedziałem, że Sparking Zero ma premierę 11 października, to mnie zjedliście, powiedzieliście, że tak naprawdę premiera jest 3 dni wcześniej, bo co to ma w ogóle znaczyć, że ta prawdziwa data premiery jest jeszcze dodatkowo płatna. Ale nie o Sparking Zero będziemy sobie rozmawiać, chociaż odnośnie tego też się jakieś tam informacje szczątkowe pojawiły. Będziemy sobie rozmawiać na temat Dragon Ball Daima głównie, ale są też informacje, które pojawiły się tydzień temu, tyczące się mangi Dragon Ball Super. Do tego sobie też przejdziemy, ale chciałbym jeszcze dokończyć ten temat tej daty premiery Dragon Ball Daima, ponieważ ta informacja może nam dać dodatkowe spojrzenie na to, jak będzie wyglądać cała seria. Mianowicie, jeśli weźmiemy pod uwagę, o jakiej godzinie Dragon Ball Super jako anime wychodziło, to przypomnijcie sobie, że to były godziny poranne, oczywiście dla japońskiej telewizji. Także ze względu też na to, Dragon Ball Super cechowało się dużą cenzurą. Mieliśmy mało krwi, mało dwuznacznych scen, jakkolwiek byście chcieli je interpretować. Umówmy się, że dużo osób właśnie, chociażby też w Polsce, zwracało uwagę na to, że Dragon Ball Super jest serią, która nie wygląda tak jak powiedzmy Dragon Ball Z, prawda? Pod kątem tego, że sceny, które powinny być brutalne, żeby dodać smaku albo nawiązywać bardziej do tego, jak to wyglądało w mandze, były bardzo mocno cenzurowane. Chociażby Gohan, który miał dziurę w brzuchu, po prostu miał czarną dziurę, nie było tam ani jednej czerwonej kropli. Jeśli chodzi o Dragon Ball Daima, to, że Dragon Ball Daima będzie miało premiery, nie tylko pierwszą premierę, ale wygląda na to, że ta godzina, ten piątek, to będzie stała data kolejnych odcinków, premiery kolejnych odcinków, to sugeruje, że cenzura może być po prostu mniejsza, ze względu na to, że to będzie leciało o godzinie, w której, no w skrócie mówiąc, wszystkie dzieci już powinny spać. Dodatkowo na tej stronie, którą wam teraz pokazuję, dostaliśmy jeszcze jedną informację. Jest to strona Mantan Web. Z tego, co tutaj znalazłem informację, jest to po prostu serwis informacyjny, aczkolwiek te informacje podał również Dragon Ball Hype, czyli leaker, któremu, tak jak już ostatnio mówiłem, ufam. Jest to informacja tycząca się tego, że pierwszy odcinek będzie o 10 minut dłuższy. Jak będzie wyglądać długość odcinków standardowa Dragon Ball Daima? Czy to będzie 18-20 minut, tak jak do tej pory wyglądały po prostu zwykłe odcinki anime? Wydaje mi się, że tak, że jest to jakby bezpieczny strzał. Co do oficjalnej informacji, tak naprawdę jeszcze musimy poczekać, ale jeśli bierzemy pod uwagę, że pierwszy odcinek będzie o 10 minut dłuższy, możemy się spodziewać około półgodzinnej uczty. Wydaje mi się, że ze względu na to, że dużo rzeczy w pierwszym odcinku będzie wprowadzone, żeby zbudować świat, żeby zbudować narrację, żeby pokazać to, jak się to będzie działo na tym przyjęciu urodzinowym, bo mamy nieoficjalny przeciek, no wiadomo, że przeciek jest nieoficjalny, ale chodzi o to, że mamy informację ze źródła, którym jest Geekdom, o tym będziemy zaraz mówić, że tak, jest to przyjęcie urodzinowe, ale nie jest to przyjęcie urodzinowe Bulmy, jak można było zakładać i jak ja też myślałem. Tak czy siak, 10 minut odcinek dłuższy, 16:40 czasu polskiego, 11 października, piątek. O tej godzinie będzie premiera w japońskiej telewizji. Jak będzie wyglądała premiera na przykład z angielskimi napisami, chociażby na Crunchyroll? Mamy informację, że dubbing jest tworzony, że napisy będą. Czy serwisy streamingowe będą to puszczać? Wydaje mi się, że tak, ale oficjalnych informacji jeszcze na ten temat nie ma. Więc jeśli chodzi o to, kiedy my, Polacy, będziemy mogli to obejrzeć faktycznie na swoich komputerach, albo na swoich telewizorach, albo z angielskimi, albo z polskimi napisami, jeszcze nie wiem, ale biorąc przykład z tego, jak wyglądało to z Dragon Ballem Super, pojawiał się japoński odcinek i chwilę później, no parę godzin później tłumaczenie pojawiało się już po polsku w internecie. Oczywiście chwała wszystkim tłumaczom, którzy ciężko pracują na to, żebyśmy mogli to obejrzeć z polskimi napisami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że będzie to anime najprawdopodobniej, i to jest słowo klucz, najprawdopodobniej również streamingowane na Crunchyrollu, to jest szansa na to, że w bardzo podobnej godzinie, czy o 16:40, nie wiem, ale może na przykład parę godzin później, pojawi się też wersja z angielskimi napisami
i może już z angielskim dubbingiem. Ja angielskiego dubbingu nie słucham, więc wolałbym oryginalne głosy i angielskie napisy, ale tak jak powiedziałem, jeszcze na to poczekamy. Jak wspomniałem wcześniej, mamy nieoficjalne informacje dotyczące się fabuły Dragon Ball Daima i tego, gdzie ono może się dziać, ale Geekdom powiedział, bo jego tutaj słowa będę przytaczał, na niego się powiedzmy tutaj powołuje, tak jak powiedziałem, on te informacje podał na swoim kanale, na swoich kanałach, bo też podał to na Twitterze. Te informacje są nieoficjalne, ale najpierw zaczniemy od czegoś, co jest jeszcze oficjalne, a mianowicie Weekly Dragon Ball News. Tak się składa, że dzisiaj wszedłem na YouTube'a i dosłownie zobaczyłem, że nowy odcinek Weekly Dragon Ball News pojawił się kilkadziesiąt sekund temu. Byłem jednym z pierwszych, który obejrzał ten film i moja wewnętrzna małpa nie mogła powstrzymać się. Nie napisałem komentarza pierwszy, bo nie byłem pierwszy, ale napisałem komentarz Let's go! Bo zobaczyłem tam Omatsu, producenta Dokana. No ale nie o tym. Tydzień temu Toyotaro wystąpił gościnnie w odcinku Weekly Dragon Ball News, czyli tego cotygodniowego programu, w którym Victor Uchida, gość z żółtymi kolcami na głowie, dzisiaj mam wrażenie, że miał trochę gorszy humor, bo tak czytał to od niechcenia, ale nie każdy może mieć dobry humor codziennie, prawda? Tak czy siak, tydzień temu Toyotaro tam wystąpił i oczywiście rozmawiali sobie o tych walkach Goku, tak jak się mogliśmy spodziewać. Większość odcinka tyczyła się tego, o czym mieli rozmawiać, ale Toyotaro powiedział słowa, które napawają nadzieją, a mianowicie, że nie ma zamiaru się zatrzymywać, jeśli chodzi w domyśle o mangę Dragon Ball Super, bo o tym w tym momencie tego wywiadu rozmawiali. Toyotaro mówi, że ma zamiar wymyślać kolejne, wiele ekscytujących nowych walk, żeby fani mogli się cieszyć, więc ma nadzieję, że będziemy dobrze się bawić czytając jego pracę. Mamy potwierdzenie z ust samego, obecnie głównego twórcy mangi Dragon Ball, że manga Dragon Ball będzie kontynuowana, że Toyotaro ma zamiar wymyślać wiele nowych, kolejnych walk. Także jeśli chodzi o te plotki tyczące się tego, że manga Dragon Ball Super ma przestać być wydawana po śmierci Akiry Toriyamy, myślę, że można wyrzucić do kosza. Na szczęście. Kiedy manga powróci, tego nie wiemy, aczkolwiek można stawiać swoje pieniądze na to, że manga albo informacje dotyczące się mangi, być może data powrotu mangi, zostaną ogłoszone 21 albo 22 grudnia. W tych dniach będzie się odbywać Jump Festa 2025. Nazewnictwo jest takie 25, nie bójcie się, to jest ten grudzień, praktycznie już za 3 miesiące. Jump Festa w tym roku na głównej, czerwonej scenie, która jest poświęcona praktycznie największym projektom, największym seriom i jest poświęcona przedstawianiu nowych informacji, tam będzie goszczony Dragon Ball. Pierwszy raz od bodajże 2017 roku Dragon Ball będzie na czerwonej, na największej scenie podczas Jump Festy, czyli takiego corocznego konwentu, imprezy poświęconej wielu tytułom anime. Zazwyczaj to wygląda tak, że na tej czerwonej scenie są największe tytuły, czy One Piece, czy Jujutsu Kaisen, czy My Hero Academia i czerwona scena, tak jak powiedziałem, jest zarezerwowana dla tytułów, które oprócz tego, że są duże, mają zamiar przedstawić jakieś najnowsze informacje tyczące się serii. Tak jak powiedziałem, ostatni raz, kiedy Dragon Ball był na czerwonej scenie, to był 2017 rok, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i wtedy został ogłoszony 20. film z serii Dragon Ball. Okazało się, że to był Dragon Ball Super Broly, także ten film dostaliśmy praktycznie rok później. Jeśli chodzi o obecność Dragon Balla na Jump Festie, mieliśmy jeszcze Dragon Balla w okolicach 2020 roku, ale to nie była czerwona scena, także nic nowego tam nie zostało przekazane. Teraz Dragon Ball pojawi się na największej scenie i co się okazuje, że może się to bezpośrednio wiązać z pewnymi plotkami albo chociażby z mangą, którą Toyotaro wprost powiedział, że będzie jeszcze kontynuował, ale Geekdom w swoim filmie powiedział, zresztą myślę, że to był taki ogólny jakby strzał społeczności, kiedy tam pojawiła się informacja, że na Jump Festie, czy tam w ogóle 6 października, że to nie tylko na Jump Festie, tylko 6 października ma pojawić się jakieś, albo w zasadzie może się pojawić jakieś ogłoszenie, że to może być film. Miałoby to dużo sensu, jakby jesteśmy w takim momencie, że jeśli filmy Dragon Balla miałyby się pokazywać raz na parę lat, to teraz jest dobry moment, żeby ogłosić film. Jeśli Dragon Ball Daima jest już kończone, bo Geekdom też powiedział, że Dragon Ball Daima jest już praktycznie w finałowym etapie produkcji, o tym sobie też zaraz powiemy, to można byłoby zakładać, że kolejną naturalną rzeczą będzie film, bo jeśli chodzi o anime Dragon Ball Super, o sagę Moro, Granoli, no myślę, że jeszcze na to będziemy musieli poczekać. Obecnie z tego co wiadomo nic nie jest w tym temacie robione. Ale to nie zmienia faktu, że my jako fani Dragon Balla możemy się ekscytować. Wracając do tej Jump Festy, moja opinia, to nie jest fakt, to nie jest oficjalne, moja opinia jest taka, że coś
podczas tej Jump Festy 21 i 22 grudnia zostanie ogłoszone. Czy to będzie coś, co będziemy już wiedzieć do tej pory? Bo może być tak, że będzie przeciek i będzie już wiadomo, że na przykład zostanie ogłoszony film i oni wtedy to tylko potwierdzą. Czy będzie tam zupełnie nowa informacja? Nie wiadomo. Moim zdaniem będzie tam coś ogłoszone. Jeśli miałbym stawiać swoje pieniądze, będzie to film ze względu na to, że moim zdaniem, jeszcze raz, to ma najwięcej sensu, też ze względu na to, co powiem wam za chwilę. Dobrym strzałem też byłaby manga, ze względu na to, że można byłoby ogłosić powrót mangi Dragon Ball Super, nową sagę, ale nie jest wykluczone, że może dostaniemy to i to, film i mangę. Jeśli chodzi o ogłoszenie Dragon Ball Daima, nie sądzę, żeby to miało miejsce na Jump Festie, w sensie może zostać tam wspomniane Daima, ale biorąc pod uwagę, że to będzie pod koniec grudnia, jeśli mamy praktycznie potwierdzone, że 11 października zobaczymy pierwszy odcinek i będą one wychodzić co tydzień, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szybkie spojrzenie na kalendarz, no to mamy 11 października, 18 to jest drugi odcinek. Jeśli dobrze by wszystko poszło, 20 grudnia, jeśli faktycznie w każdy piątek, począwszy od 11 października, pojawiałby się każdy kolejny odcinek Dragon Ball Daima, to bylibyśmy przy 11 odcinku Dragon Ball Daima. Jeśli odcinków ma być około może 20, może więcej, nieco ponad 20 odcinków, no to można byłoby jasno stwierdzić, że jesteśmy w połowie serii Dragon Ball Daima. Czy Dragon Ball Daima miałoby być w takim razie ogłaszane dodatkowo na Jump Festie, która jest raczej miejscem, gdzie ogłasza się jakieś nowe rzeczy? No Dragon Ball Daima jest, co prawda, byłoby jeszcze wtedy stosunkowo nową rzeczą, ale nie sądzę, żeby na Jump Festie głównym ogłoszeniem było Dragon Ball Daima. Przejdziemy sobie teraz do informacji, które są nieoficjalne. W większości są to informacje pochodzące od Geekdoma, czyli tego amerykańskiego youtubera, który twierdzi, że ma źródła, wiele rzeczy już się potwierdziło, wiecie jak to wygląda, tak czy siak. Nawiążę jeszcze do tego, o czym napomknąłem wcześniej, a mianowicie Geekdom napisał, że animacja sagi Moro i sagi Granoli, czegokolwiek, co można byłoby zinterpretować jako drugi sezon anime Dragon Ball Super, adaptację mangi, nie odbywa się w tym momencie i nie wygląda na to, żeby się miało odbyć w najbliższym czasie, ale żeby nie było tak, że będziemy traktować Dragon Ball Daima jako zastąpienie Dragon Balla Super, że oni odeszli od anime Dragon Ball Super. Nie. Dragon Ball Daima to jest inny projekt, nie wykluczający absolutnie tego, że Dragon Ball Super jako anime może powrócić, ale na chwilę obecną nadal nie ma, przynajmniej z tego co tutaj wiadomo, planów, żeby w najbliższym czasie animować sagę Moro. Idziemy dalej. I tutaj te słowa myślę, że należy brać z dużym dystansem, ponieważ Geekdom napisał jeszcze coś takiego, w zasadzie powiedział. Usłyszał on od swojego zaufanego źródła, że nowy film Dragon Ball Super zostanie niedługo ogłoszony. Czy to będzie październik, czyli ta data, która pojawiła się gdzieś tam w spekulacjach jakiś czas temu, bo to jest ta pierwsza światowa premiera, w zasadzie ta zamknięta premiera Dragon Ball Daima. Czy to będzie 11 października, czy to będzie może 21-22 grudnia na Jump Festie? Tego nie wiemy. Ale powiedział on, że usłyszał od jednego swojego źródła, że nowy film Dragon Ball Super, nie Dragon Ball w ogóle, użył słów Dragon Ball Super, zostanie ogłoszony, ale nie udało mu się tego potwierdzić w żadnym innym źródle. Po prostu jedna osoba mu to powiedziała, co prawda jest to osoba, której powiedział, że ufa. Jest to informacja absolutnie niepotwierdzona, także tylko rzucam to w eter, żebyście mieli z tyłu głowy to, że coś może być na rzeczy. Przechodzimy teraz do Dragon Ball Daima i tutaj już się w 100% opieram na tym, co Geekdom napisał. To są informacje, które są nieoficjalne, które on mógł równie dobrze wymyślić, ale biorąc pod uwagę, że chociażby jedną z nich, chociażby imię Makayoshina, które wam dzisiaj powiem, podał dalej hype, myślę, że są to informacje, które gdzieś tam krążą, powiedzmy, w tym półświadku likerów i nawet jeśli połowa miałaby się sprawdzić, to i tak warto tego posłuchać. Tak czy siak, Dragon Ball Daima, a w zasadzie produkcja Dragon Ball Daima, tak jak powiedziałem wcześniej, chyli się ku końcowi. Jakość odcinków będzie równa i wysoka. Nie tak jak w przypadku Dragon Balla Super i początków, kiedy te odcinki były robione na kolanie i wszyscy wiemy jak to wyglądało. I tutaj jest ta teoria, która miałaby mieć sens praktycznie tego, że grupa animatorów, która obecnie pracuje nad Dragon Ball Daima, kończy niedługo Dragon Ball Daima. To oznacza, że mogłaby przejść do kolejnego projektu. Mam nadzieję związanego z Dragon Ballem, może właśnie filmu. Geekdom również wspomniał, że Dragon Ball Daima jest tworzone obecnie od 2 lat.
czyli w 2022 roku. I tutaj trzeba oddać mimo wszystko tym osobom, które mówiły, że to internetowe anime istnieje, że ono jest w produkcji, tylko nie wiadomo kiedy zostanie ogłoszone. Chociaż jakieś tam daty też rzucali w eter, ale to się nie sprawdzało na samym początku. To anime istniało już wtedy, także okej. Można w pewnym sensie zwrócić honor. Dragon Ball Daima, z tego co słyszymy, jest tworzone od około 2 lat. Czy to prawda, czy nie? Nie wiadomo. Ja myślę, że dobrze byłoby, gdyby to była prawda, ponieważ to by faktycznie sugerowało, że jakość odcinków będzie po prostu wysoka i nie będzie się wahała między odcinkami. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o fabułę Dragon Ball Daima, Geekdom napisał coś takiego. Pamiętacie, jak w Battle of Gods duża część akcji rozgrywała się w urodziny Bulmy, przyjęcie urodzinowe Bulmy, statek, w zasadzie statek był w anime, jeśli chodzi o film, to tam działo się to przy korporacji Kapsuła. Dragon Ball Daima również rozpocznie się przyjęciem urodzinowym, ale nie Bulmy. Nie tym razem. Geekdom również zaprzeczył w odpowiedziach na tweety i pytania różnych innych internautów, że nie są to urodziny ani Pan, ani Bry, ani Goku, więc moja pierwsza myśl, przyznam się, że to mogły być urodziny Pan, albo na przykład przyjęcie urodzinowe witające Pan na świecie, w sensie, że wiecie, Gwidel miała poród i tak dalej, ale nie są to urodziny ani Bry, ani Pan, ani Goku, prawdopodobnie też nie Piccolo. Czy to będą urodziny Vegety? Nie wiemy tego, może, byłoby zabawnie. Tak czy siak, te prezenty, które tam układały się w wielkim stosie na zapowiedziach, myślę, że dały nam już pogląd na to, jak to może wyglądać. Także mamy, no oczywiście nieoficjalne, ale jako tako potwierdzenie, że jest to przyjęcie urodzinowe, ale nie Bulmy. I to jest dość ciekawe, ponieważ jedną z tych teorii, którą ja też trochę forsowałem, jest to, że może Dragon Ball Daima dziać się w tym samym, a w zasadzie podczas tego samego urodzinowego przyjęcia Bulmy, tylko już po całej sytuacji z Beerusem. Bo nie mieliśmy tam jasno pokazanego Beerusa i Whisa, w sensie, że oni mogą być w tej historii już znani, ale polecieli sobie do domu, nie są częścią tej historii. Goku jeszcze nie ma formy God, bo przed chwilą ją stracił, więc nie mamy boskich transformacji. No, miałoby to sens, ale okazuje się, że jednak nie. Tak czy siak, Geekdom powiedział, że jeszcze w tym tygodniu będzie robił live'a, w którym poda nowe informacje, te, które ponoć właśnie ma ze swoich ukrytych źródeł, i powiedział, że będzie również zdradzał miejsce na linii czasu, kiedy trwa Dragon Ball Daima, kiedy odbywa się Dragon Ball Daima, także póki co nie ma chyba co za bardzo się mocno zagłębiać w te teorie, bo niedługo po prostu będziemy mieli potwierdzenie. Ale możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, czyje jest to przyjęcie urodzinowe. Niech będzie, że dla żartu ja powiem, że niech to jest przyjęcie urodzinowe Vegety. Imię Makayoshina, te informacje podał dalej również Hype, także myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że Makayoshinem, tym, którego widzieliśmy przy Gomachu, czyli tym małym knypku, ponoć nowym królu Królestwa Demonów, to Degusu. Imię Makayoshina to Degusu. Czy to jest imię w stylu Zamasu, że wiecie, po angielsku czytają to Zamas, a wszyscy po japońsku i my zresztą też w Polsce Zamasu? Czy może to jest tylko jakby wersja fonetyczna, a potem się okaże, że w napisach będzie to Degus? Albo, no w zasadzie to chyba Degus tylko mógłby być. Nie mam pojęcia, ale póki co, jeśli został on nazwany Degusu, to niech będzie Degusu. Dwie drobne informacje, które jeszcze Geekdom podał. Cytat. Pod wieloma względami Dragon Ball Daima jest bardziej sequelem Dragon Balla Z niż Dragon Ball Super. Ma funkcjonować jako sequel do wątku Majin Buu, tak samo jak Dragon Ball Super Super Hero było sequelem do Cell Sagi, z tym, że Dragon Ball Daima będzie bardziej budowało świat. I tutaj też jedna ważna rzecz na samym początku. To, co Geekdom napisał, oznacza po prostu, że Dragon Ball Daima będzie bardzo nawiązywać do wydarzeń z Majin Buu Sagi. To nie oznacza, że Dragon Ball Daima musi się dziać chwilę po Majin Buu Sadze. To nie oznacza, że Dragon Ball Daima nie bierze pod uwagę Dragon Balla Super. Nie. Dragon Ball Daima i Dragon Ball Super to jest ta sama linia czasowa. Te wydarzenia są dla siebie kanoniczne, ale po prostu, tak jak tutaj jest podane jako przykład, Super Hero było sequelem Cell Sagi. Cell Saga działa się bardzo dawno temu. Super Hero jest praktycznie jednym z najnowszych wydarzeń. Więc to, że minęło wiele lat, to nie wyklucza tego, że Super Hero nawiązywało do Cell Sagi, nawiązywało do androidów, do Cella, do Armii Czerwonej Wstęgi, więc Dragon Ball Daima nie musi się dziać chwilę po Majin Buu Sadze, żeby do niej nawiązywać. Myślę, że to wybrzmiało wystarczająco jasno i jest też jeszcze jedna informacja, która nawet nie jest jakoś szczególnie pewna, ale Geekdom też napisał, że prawdopodobnie w historii Dragon Ball Daima nie będzie Uba. Myślę, że to jest jedna informacja dla fanów Uba, którzy mogliby się zastanawiać, czy ta postać się pojawi, ale
też daje nam pewien pogląd na to, kiedy ta historia może się dziać, chociaż tak naprawdę, no gdyby to się działo przy tym 28. Tenkaichi Budokai, kiedy Uba poznaliśmy, to pewnie wiele postaci wyglądałoby inaczej, także nie ma w ogóle sensu, żeby rozważać, że to będzie się działo w okolicach tego 28. Tenkaichi Budokai, ale Uba tam prawdopodobnie nie będzie. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli cieszycie się ze względu na to, że Dragon Ball Daima będzie odpalane w japońskiej telewizji praktycznie przed samą północą i że wygląda na to, że to może sugerować, że będzie tej cenzury, tej krwi, w ogóle tych wszystkich scen, które mogłyby być niestosowne do puszczania rano więcej, napiszcie mi to w komentarzu i napiszcie mi, jak myślicie, czyje to będą urodziny. Vegety to będą urodziny. To jest mój strzał. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie w tym tygodniu Geekdom poda więcej informacji. Jeśli pokaże się coś jeszcze innego z innych źródeł, to wrzucę Wam jak najszybciej na ten temat film, więc jeśli chcecie być na bieżąco, możecie zostawić suba na moim kanale. Oczywiście ja się tylko wcielam w rolę kuriera, jestem tylko osobą, która przekazuje Wam te informacje. Ja tutaj mogę tylko parę słów dodać od siebie, ale kogo to obchodzi? Co miałem dodać, to dodałem, także jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć i wszystkim tym, którzy idą do szkoły. Już ostatnio życzyłem, ale dzisiaj jest 2 września, także oficjalnie pierwszy dzień w szkole. Powodzenia! Powodzenia i uczcie się, a nie, że tam zeszyt będziecie prowadzić przez tydzień, a potem już będziecie w nim bazgrać. Co nie? Dziana!